Witam serdecznie, Ryszard Borowiecki, Królewska Wiedza, czyli astrologia, najprościej mówiąc. I chciałbym wrócić do pewnych zagadnień typowo astrologicznych dzisiaj w wytłumaczeniu zjawisk, które ostatnio się dokonują w bardzo dziwny sposób. Dzisiaj jest oczywiście 15 grudzień, o tak wygląda nasz kosmogram. O, proszę zobaczyć. Słońce mamy w dładzie Panny, czyli przeszło już Lwa. I teraz Panna to higiena, czystość i wyrażenia pracy, znaczy źle powiedziane wrażenia pracy. W ogóle jest to, jeżeli patrzymy na sektor, to sektor pracy. A jeżeli patrzymy na inne historie, to przede wszystkim jest to połowa, koniec pierwszej połowy zodiaku, czyli licząc od barana. I Panna naprzeciwko tego znaku Panny są ryby. I one są sprzężone w tej higienie umysłu. Te dwie pozycje. Władcą jest Merkury. Merkury znajduje się w tej chwili w Koziorożcu, więc w tym sektorze albo w tym znaku, który zarządza naszą świadomością, naszą kulturą, naszym zachowaniem, ponieważ tam jest Saturn, a Saturn znajduje się w rybach. Także tutaj następuje, tak słyszą Państwo, takie dziwne połączenie, ponieważ tutaj mówimy o Strzelcu, Pannie, Dładzie naprzeciwko ryby. Z kolei Neptun znajduje się w rybach i to jest takie powiązanie. Ja zaznaczam na temat tych powiązań, ze względu, ja w tej chwili autentycznie uczę astrologów pewnego myślenia, o którym może słyszeli, ale wątpię, że to jest istotą umieszczania pewnych słów i skąd ja wiem. Dlaczego ja jako astrolog nie mylę się. I teraz wróćmy do tematu, który mnie najbardziej intryguje i najbardziej interesuje. To przede wszystkim nów, który odbył się 13 grudnia o 0:32, znaczy po godzinie 12, 32 minuty. O, tak będzie lepiej. Albo 32 minuty dnia 13 grudnia. Wszystko, co się wydarzyło przed, wszystkie działania, które miały miejsce, są zakończeniem. Nie mają żadnego wpływu na historię. Nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Dlaczego? Teraz pytanie, dlaczego? Dlatego, że tak jest, ponieważ należy to powiedzmy, że do ryb. Jest to końcówka. To, że jest to nów i lunarny, też podlega temu samemu działaniu, co normalny zodiak.
Pamiętajmy o tym, że zawsze wychodzimy z barana i baran jest dla nas najważniejszy. Nów jest baranem. Każde działanie w astrologii, jakie występuje, jest baranem. Nie ma innego działania. Jeżeli ktoś mi powie, że jest inne działanie, to mu wyraźnie wytłumaczę, że nie. Nie ma innego działania. Każde działanie jest baranem. Ruch musi być wykonany. Na początku było słowo. I to jest to. Właśnie dlatego dawniej, w bardzo dawnych czasach, i mamy to na przykład, pamiątką tego jest tak zwany werteks, i z tego korzystają także Hindusi, że wracają o, nie pamiętam ile, czy to jest 21, czy to jest 28, pewien odcinek wracają do tyłu, jakby wchodzą w ryby. Dlaczego? Dlatego, że chodzi o jedną rzecz. Aby wrócić do myśli, czego my już nie mamy. My nie myślimy, my działamy. I to jest ta podstawa, której my nie rozumiemy, czyli nie analizujemy myśli. Nie ma wśród nas osób, które by chwaliły się. A wiesz, nie powiem ci, co ja będę robił. To jest podstawa w przedszkolu. To są nawet rodzice przychodzą do domu. No wiesz, dziecko, nareszcie mnie zaskoczyłaś i za to dostaniesz nagrodę. Ale co? W tyłek. Bo to. I my żyjemy w strachu. Obojętnie jakim, ale żyjemy w strachu cały czas. Dlatego, że mamy barana i od tego słowa działanie. Nie jest wyraźnie napisane, na początku było słowo. Na początku było słowo. Czyli to jest dużo, trzeba było myśleć najpierw. Teraz jeżeli bierzemy słowo, no to powinniśmy brać pełną odpowiedzialność i słowo, jeżeli patrzymy w zodiaku, pojawia się dopiero w bliźniętach. Jeżeli w bliźniętach, to w takim razie sektorem 12, czy znakiem 12 dla bliźniąt jest byk. A proste pytanie do mnie, do wyuczonych astrologów, jak macie w swoim środowisku, zapytajcie się, co jest bykiem byka. Jeżeli barana jest byk, to bykiem byka są bliźnięta. I jeżeli chcemy coś posiadać, to musimy mieć wiedzę. Jeżeli chcemy pracować, musimy mieć wiedzę o tym działaniu. Więc na początku było słowo, bo Bóg chciał stworzyć i słowo. Bóg chciał stworzyć ziemię. Byk chciał stworzyć i musiał wypowiedzieć słowo, żeby się stało. Proste? Jeżeli ktoś nie rozumie tego, a większość astrologów, przepraszam, ale jest jak ktoś, oni jak będą to słyszeć, to oczywiście tak, proszę bardzo, tylko proszę mnie to powiedzieć na pierwszym, lepszym wykładzie. To, co robi profesor Leszek Weres, to, co robię ja i jeszcze wielu moich kolegów. Pierwsza rzecz, która jest nauczyć myślenia, bo jeżeli się nie nauczy myślenia, nie będzie działania i potem działania są źle oceniane. Wszystkie działania są źle oceniane. I wtedy, a pamiętasz, jak on powiedział? No co mnie to obchodzi, że powiedział? Pokaż mi czyny. Na początku było słowo, ja chcę wiedzieć. Co? Gadać każdy potrafi, ale przejść do czynu nikogo. To są udowodnienia ostatnich dni. I teraz co? Teraz wszystko, co jest przed nowiem,
ma charakterystykę znaku ryby. Akurat tak się stało, że ten nów był w Strzelcu i w Dładzie Lwa. Czyli trzeba brać pod uwagę, że przed lwem mamy raka. Czyli dokładnie rodzinę. Czyli rodzina została jakby w 12 sektorze. Rak. I co rak? Rak mówi o korzeniach, o historii. Historia jest to, co przeżyli nasi dziadkowie, ojcowie, historycy nas uczą w szkole. W tym kraju ja uczyłem się w domu, u wujków, a przede wszystkim mojego ojca, powiedzmy, że tego, który mnie nauczył wiązać krawat, czyli u mojego wujka w Gdyni, który był lotnikiem dywizjonów tych nocnych Sowa poznańskich. Nawet szkoła jest jego imieniem, ponoć. Nie wiem, teraz Małgosia odeszła, także wujek też. Tragedia straszna. Ale za to został mąż Małgosi, który ma drugą żonę, też Małgosię. Już a Małgosia w sumie była skrzypaczką, ale uczyła chyba kompozycji, jeżeli się nie mylę, na Akademii w Gdańsku muzycznej. Mamy, z powrotem wracam, mamy nów. Nów jest dokładnie 13. To, co się stało 12, 11 należy do raka, więc to są te wszystkie działania, które zamykają pewną historię, likwidują pewne działania, które te działania przede wszystkim rakowe, no i wszystko, co jest wcześniej, czyli mamy bliźnięta, byka, barana również. Ale nie patrzmy na to. To nie jest istotne w tym momencie, bo zagmatwacie sobie głowę. Uderza nasz nów i teraz pytanie. Co się stało przed dniem 13 i godziną 0:32. Jeżeli wydarzyły się jakiekolwiek działania, to te działania nie mają w ogóle wpływu na historię. Nie mają. One po prostu były, można je zapisać i wrzucić między wiersze. Tak by młodzież powiedziała za moich czasów, a dzisiaj nawet nie wiem, co w odstawkę albo do pamięci, tak? Jakiejś tam, czy do pendrive'a. I to, co się dzieje, następne rzeczy, które istnieją. Teraz po 13, czyli dzisiaj mamy 15. I pomiędzy tym 13 jest 14 i 15, dzisiaj dzień. Wydarzenia te są kluczowe dla całej historii, a właściwie trzeba brać pod uwagę o jednej rzeczy, że wczoraj jeszcze był lew. Lew jest, mówię o Dładasamcie już w tej chwili. Dładasamca lwa ma charakterystykę władcy, czyli rządzenia, czyli coś musiało się zadziać, że rozpoczęło się rządzenie. Teraz rządzenie nie musi być tym, że my możemy rozmawiać w przestrzeni, że to rządzi, tylko dana sytuacja zaczyna się rozrastać.
i jest coraz większa. Mniej więcej gospodynie wiedzą, jak to się dzieje i dzisiaj nanofizycy też wiedzą. Najciekawszym zjawiskiem w przyrodzie jest fermentacja drożdży. I następuje przemiana zupełnie w inną substancję niż jest. I to najciekawsze, że no tutaj przepraszam, ale tak jest. W inną substancję niż jest byłaby przewidziana. I to bez katalizatora, bo są substancje, które są potrzebny katalizator i z katalizatora, dzięki katalizatorowi wytwarza się dana substancja. A tutaj jest przemiana zupełnie z czegoś innego w co innego. I o dziwo, można to zaprogramować. Czyli jest program, który można zrealizować. Także te drożdże będą produkować jeszcze co innego niż na przykład chociażby to, co wychodzi, na przykład jakiś tam alkohol. Ale można tak zaprogramować drożdże i na tym są badania, bardzo poważne badania, aby nie tylko drożdże, na przykład są chyba glony, jeżeli się nie mylę, które konsumują plastik. I one wytwarzają to, co my nazywamy bakteriofagami. Tam, gdzie jest dużo bakterii, są antybakterie, które są właśnie nazywane bakteriofagi. I bakteriofagi, gdzie likwidują, jak macie braki w tej wiedzy, proszę się zapytać lekarzy weterynarii. Oni pracują na tych bakteriofagach, bo na ogół lekarze nie znają tego tematu. Zupełnie nie znają, ponieważ ja akurat wychowałem się, tak jak mówię, w środowisku medycznym w pełni znaczenia, dlatego że mój ojciec był lekarzem, a jego brat był lekarzem weterynarii i jego córka jest lekarzem, czyli rówieśniczka mnie, Ewa, jest lekarzem weterynarii. A w dodatku u mojej mamy brat stryjeczny jest lekarzem, a to jest taki lekarz, który jest znany wśród wszystkich lekarzy z tamtych lat, dlatego że zrobił ogromną rewolucję jeszcze za Stalina. Także pamiętają go wszyscy lekarze weterynarii. Nie ma takiego lekarza, żeby nie pamiętali. Nie jest bohaterem, nie. To chodziło o pewne sytuacje, tak jak teraz z niszczeniem tych biednych zwierzątek, na przypuśćmy, bo zaraza, tak jakaś likwidacja. Chodziło o to, żeby zmusić hodowców do hodowania i kupowania tej paszy, a nie innej i tych szczepionek. A te świnki, które były odporne kompletnie na wszystko, bo no jednak co tu ukrywać, jeżeli jest świnka w ogóle jakiekolwiek zwierzę hodowane na świeżym powietrzu ma tyle szczepionek, że sobie nawet nie wyobrażacie. Dlaczego? Dlatego, że numer jeden, którym jest najbardziej niebezpiecznym zwierzęciem, w tym wszystkim, nie można tak mówić, ale w założeniu, tutaj rozmawiamy o szczepionkach, najbardziej roznoszącym szczepionki jest ptactwo. Wyobraźcie sobie taki ptaszek przyleci z Afryki i przyniesie wam jakąś tam choróbkę. Teraz przyleci ten ptaszek, poleci do Afryki i zaniesie tam choróbkę. To jest najbardziej proste, więc ptaki tutaj załatwiając się, tutaj rośnie coś. Oprócz tego no, są te bakteriofagi, które
pilnują tego wszystkiego i namnażają się w odpowiedni, no i jeszcze to jest cały system biologii. To nie jest tak, że tutaj robimy jedno i już martwimy się, bo jejku, jest wirus. Nie, jeszcze powstaje antywirus. I jeżeli ktoś tego nie wie, to znaczy, że nie rozumie, co to jest medycyna chińska. Bo ta nasza medycyna nie rozumie tego. Właśnie to jest najciekawsze, że niektórzy lekarze unoszą się na desce surfingowej na fali. Ale nie pojmują jeszcze jednej rzeczy, że musi być fala, żeby na tej desce można było być. I jeszcze trzeba zachować równowagę i w pewnym momencie ta fala likwiduje się i można się rozbić o skały, jeżeli się jest w takim miejscu, a jeżeli nie, to można wylądować bardzo poturbowanym na brzegu. I można się zabić o własną świadomość. I uważam, że większość tych, którzy uwierzyli właśnie takim metodą, to właśnie dlatego też teraz mówię o tym właśnie dniu i żeby Państwo sobie rozpisali dzień, czy przejrzeli na YouTubie daty i zobaczyli, gdzie co się dzieje i które daty są ważne, a które są mniej ważne i dlaczego my jesteśmy w tej chwili w takim rozwałce, znaczy i tutaj podejrzewam, że ta cała sytuacja, ja nie chcę prorokować, bo ja z Tadeuszem to będę robił i z Tadeuszem żeśmy to nawet mu zasugerowałem i wcale nie zaoponował. Ja chcę wiedzieć, co będzie za 3 miesiące, ja chcę wiedzieć, co będzie za 6 miesięcy i chcę wiedzieć, co będzie za 9 miesięcy. Dlaczego idę tym takim systemem? Idę systemem miesiączkowym. Systemem zwyczajnym miesiączkowym. I ciekaw jestem, kiedy będzie poronienie. Za 3 miesiące, czy za 6 miesięcy, czy za 9 miesięcy nowy poród. Bo ja w bajki nie wierzę. Po prostu nie wierzę, słuchajcie, na tyle, co znam astrologię, a w dodatku pamiętajcie o tym, że jestem na nośniku, który się nazywa YouTube i YouTube ma bardzo silną cenzurę, wyjątkowo silną cenzurę i mam nadzieję, że ta cenzura nie zauważy tego, co mówię, bo wiem, że ci ludzie, którzy to pojmują, wiedzą, znaczy cieszą się, że w ogóle można tak mówić, bo wiem o tym, bo nie to, że poznałem kiedyś cenzora, ale poznałem kiedyś człowieka, który pracował w cenzurze, ale jeszcze za czasów trybuny. I właśnie tłumaczył mi, jak przemycano pewne sytuacje. To znaczy układało się gazety jedna koło drugiej i według pewnej kolejności, pewnego klucza. Ostatnią gazetą powinien być dziennik miejscowy. Jak się czytało przy linijce, dokładnie był tekst. Ponieważ teksty były tak ustawiane, że po prostu wychodził nowy tekst. I z tego nowego tekstu można było odczytać bardzo dobre rzeczy. Tak jak nie wiem, czy pamiętacie takiego pana, który był chmurką w telewizji. I w pewnym momencie on znikł. Ja wiem, że to jest dla młodzieży, to jest kiedy to było, co to było, ale ja tłumaczę tym osobom, które już są w moim wieku albo starsze nawet ode mnie i pamiętają te postacie. To był Chmurka? Taki grubawy facet. W dzienniku jeszcze był Małcurzyński, wtedy była jeszcze Dziedzicowa, prowadziła, zresztą uważam, że Małcurzyński był najlepszym dziennikarzem w Polsce. W tamtych czasach, jak pamiętam jego dzienniki, to Suzin się w ogóle nie umywał do niego. Mimo, że był bardzo dobry, ale nie ma gadania. Małcurzyński, Dziedzic
jako prowadzący dziennik to był majstersztyk. To nikt mi nie powie, że było lepszego. Ja szukam takiej dziewczyny, która by miała taką klasę, żeby ze mną pracować. Naprawdę szukam takiej dziewczyny, która ma tak wyważona jest, tak piękne słownictwo, tak, przede wszystkim mimika numer jeden, i to, bo my to nazywamy kulturą. To kultura jest różna. Kulturę możemy dzisiaj taką, jak ma, przypuśćmy tam, któraś z tych piosenkarek, która tam występuje, raz wytatuowana i niewytatuowana i w ogóle czasami po prostu jeszcze z taką chrypką jakąś dziwną. Ja wszystko lubię. Na przykład chociażby jako zawsze byłem zafascynowany Amandą Lear, tak. Zresztą potem się okazało, że wielką przyjaciółką Salvador Dali, czyli no, mogę powiedzieć, że w tym momencie, jeżeli nam się podobają te same postacie, te same, tak jak Salvador Dali, bo to była przyjaciółka wielka, no to on się chyba w niej podkochiwał i ona też. Nie wiem, czy to jest prawda, ale wszystko możliwe. Także, że tutaj Amanda Lear, niektórzy podejrzewali, że to jest mężczyzna. Ten głos, ten jej temp głosu, takiego młodego chłopaka, a jednak kobiety. No to dla mnie to był już, i Masumak oczywiście, że tak, Violetta Villas z całą klasą i tam jeszcze jest kilka osób, tą, którą szalał Onassis za nią, to też była tylko czarująca, malutka, taka drobniutka, ale głos miała. Dzisiaj też są te głosy. Faktem, że to jest. Dobrze, wróćmy do tematu, bo ja schodzę z tematu, a lubię schodzić z tematu. Dlaczego? Dlatego, że musi być przerwa pomiędzy jednym myśleniem a drugim, żeby pozostała tak zwana luka, a to też nie jest to. Żeby zapamiętać temat, żeby wbić do głowy, musi być pentagram. Mówi się o trygonie, ale trygon jest to wspomaganie wokół jednego. Kiedy pracujemy na pentagramie, czyli na 5 rzeczach, to jest dobrze. Z tym, że jest naród, ten wybrany, tak się zwie, a nie my, a my jesteśmy narodem wybranym przez Boga. I to nie dlatego mamy Jasną Górę, mamy czakra, mamy sporo rzeczy, które świadczą o tym i mamy lachów. Jesteśmy lachami. Jesteśmy lachami tymi biblijnymi, to trzeba brać pod uwagę i dlatego ja uważam, że powinniśmy wrócić do tej polskości i całkiem się nie dziwię, że po tym nowiu właśnie chyba odezwał się duch któregoś z piastów wcześniejszych niż te, które znamy. Kiedyś pokazywałem to królowie polscy. Ta, która jest, którzy są wypisani na Warszawie na kolumnie Zygmunta. Tam jest spis tych wszystkich, ilu ich było. Także to nie jest tak, że to jest zapomniana historia. Ta historia jest znana z bardzo dawnych czasów. A w gruncie rzeczy ten poczet tych osób jest na Jasnej Górze. I ci nielubiani zakonnicy, tak, w założeniu, czy lubiani, czy nielubiani, ale dzisiaj tak napastuje się na nich. Tak? I to jest właśnie najbardziej przykre, że mówi się cokolwiek, a nie ma się korzeni. Nie ma. Nie ma się podstaw do tego, że oni jednak przechowali to. I to właściwie tych pogańskich, ale trzeba przyznać, że nie możemy odrzucać tego, co było przed
Chrystusem, a my dzisiaj odrzucamy, co było wczoraj. Ja nie mówię o nowiu, ja mówię o historii. Nów daje nam początek i pewien początek ideologii. Jeżeli my teraz rozpatrzymy tą ideologię jako fragment naszego życia i od tego momentu otworzymy nową kartę historii i zobaczymy, co się stało, jak zadziałało to i będziemy spektakularnie do tego dążyć, iść w tym kierunku, to, co było, zostawimy, oczywiście pamiętając o tym i nie popełniając tych błędów, które do tej pory były. I to, co powiedziałem, że jestem najbardziej ciekaw, co będzie za 3 miesiące, zobaczymy, co będzie za te 6 miesięcy i za te 9. Oczywiście, że możemy powiedzieć za rok też. Oczywiście, że tak. I dlaczego uwzględniam te 3 miesiące? Po to, żebyście Państwo pamiętali to, co powiedziałem. To nie jest po to, że bo Pan prorokuje. Nie. Trzeba wykluczyć jedną rzecz. Astrologia nie jest prorocza. Nostradamus był proroczy. I jeszcze inni. Schumann był proroczy. Ale astrologia jako astrologia, gdzie mamy profesora Waltera i ja mam profesora Weresa, który kontynuuje jego wiedzę, to nie jest proroctwo. To jest dokładnie meteorologia. To jest dokładnie diagnoza i trzeba patrzeć na punkty diagnostyczne, na gorączkę, biały język, odchody, no i czasami czy się ktoś nie poci. I zapach, i na przykład to, co się bierze w medycynie chińskiej, robi się w ten sposób, się diagnozuje i pod każdym palcem jest zupełnie inaczej się liczy i liczy się tętno, liczy się temperaturę uderzenia i tam jeszcze ciśnienie i jeszcze inne rzeczy się bada. I to jest właśnie to, że w tej chwili narodziła się myśl od tego nowiu, od tego 13. I 13 mamy tą myśl, która będzie kontynuowana. I wszystko, co się wydarzyło w tym czasie i w tym miesiącu, w dodatku to, co powiedziałem na samym początku o tym nowiu i jeszcze nie mówiłem o koziorożcu, bo koziorożca jeszcze nie ma, ale koziorożec jest najbardziej twardym znakiem ze wszystkich znaków i otwiera zupełnie inne, bo koronacyjne sposoby myślenia. Tylko że my boimy się korony, ponieważ mamy jakąś tam słomę albo sieczkę w głowie, bo na zasadzie osiołkowi w żłobie dano. I osiołek po prostu odszedł do nieba, bo nie wiedział, co wybrać. I teraz wybory są nie po tej 12 stronie, tylko po tej, która właśnie się rozpoczęła. 13. Na tym kończę. Zostawiam Państwa z tą zagadką, bo to jest zagadka dosyć trudna. Ja wiem, że intelektualna tak, ale macie jakieś zapiski, macie YouTube'a, możecie przejrzeć, co było wtedy. To jest godzina 0:32. Także to nie jest popołudniowa, gdzie trzeba by jeszcze sprawdzać, czy popołudnie, czy nie, a ja potrzebuję wszystko co do minuty i co do sekundy. Najlepiej by było, bo wtedy jeszcze mogę znaleźć się w tak zwanych mini-dładach i w mini-dładach mogę opracować to jeszcze bardziej szczegółowo, a jeżeli przejdę do mini-dład, to dosłownie każdy element, tak jak tutaj mówiłem na początku, kiedy możemy wyważyć słowo główne danej opowieści, to z tych samych głównych słów
możemy ułożyć zdanie i sobie sami Państwo ułożą zdanie i będziecie dokładnie wiedzieć historycznie, jakie są konsekwencje tego właśnie nowiu. I wszystkim życzę, żeby ten nów zapanował. Oby tak się stało. By ten nów był nowiem radości i w pewnym sensie tych działań. A dlaczego? 13 grudzień. Na tym kończę. Powodzenia z Bogiem oczywiście i no nie wiem, z czym jeszcze powiedzieć, tylko wystarczy to. Wszystko jest w rękach Stwórcy. A jak ma na imię? Chrystus? Czasami możemy go nazwać też Mesjaszem. I niektórzy uważają, że to są czasy mesjańskie. Czy są? Ja uważam, że tak Kopernik powiedział, a niech się kręci. Do zobaczenia.